Natura jest logiczna i automatycznie podzieliła zwierzęta na dwie kategorie. Tych, co zjadają innych i tych, co są zjadane przez innych. Innego podziału nie ma. I przez to stworzyła przeżuwacze, między innymi po to, żeby one dbały o glebę, a w pewnym momencie poświęcały się na ofiarę. No, tak jest zapisane nawet w mądrych pismach. Angusy są takim moim ulubionym zwierzęciem na farmie. Lubię ich dostojność, ich taką spokój, powagę. Myślę, że tak prowadzone bydło mogłoby bardzo dużo nauczyć ludzi, w jaki sposób żyć. Że jest okres owszem pracy, ale jest ważny dla nas okres odpoczynku, rekonwalescencji. I dlatego się cieszę, jak moje angusy trafiają do hodowli, która planuje je trzymać przez dłuższy czas, że nie trafiają od razu na mięso. Wolę, jak mają długie, szczęśliwe życie. Całe szczęśliwe życie i tylko jeden zły moment. I najbardziej chciałbym, żeby ten zły moment był tutaj w stadzie, na farmie, na której one się wychowały. Jedyne, co możemy stracić, to zdrowie. Resztę możemy zyskać. Jeżeli jest zdrowy organizm, jeżeli dobrze prosperujemy, no to wszystko reszta jest dla nas do osiągnięcia. Jedyne, czego nie możemy kupić, to raz straconego zdrowia. Możemy próbować je naprawiać, ale raz porządnie stracone zdrowie nie jest w stanie być kupione za wszelkie pieniądze świata, co pokazał nam przykład gościa, który był właścicielem firmy Apple. Tak ciężko pracował, że się zapracował na śmierć i żadne pieniądze nie pozwoliły mu przedłużyć tego swojego życia. Nazywam się Tomasz Jakiel. Jestem rolnikiem, ale jestem też inżynierem. Jesteśmy w tej chwili w samochodzie, jedziemy z mojej wioski, w której mieszkam, na farmę. Farma jest odległa około 18 km, więc do moich zwierząt musimy dojechać. Twoje gospodarstwo jest najbardziej znane gospodarstwo regeneratywne w Polsce. Możemy tak powiedzieć, Chyba tak. Byłeś pierwsza osoba, który zaczynał tego typu rolnictwie w Polsce. Tak, dokładnie. Tak mi się wydaje, że byłem pierwszy. To ja dostosowywałem, można powiedzieć, tą wiedzę do warunków polskich. Moim największym zainteresowaniem jest produkcja zdrowej żywności, czyli rolnictwo tak naprawdę. Prawdziwe rolnictwo z poszanowaniem przyrody. Ale jestem też inżynierem telekomunikacji. To jest praca ciągle przy komputerze z różnymi systemami telekomunikacyjnymi. Stwierdziłem, że poszukam sobie innej działalności, a jednocześnie to się pokryło z moimi takimi doszukiwaniami, że żywność, która była dostępna w sklepach, była coraz gorszej jakości. A jak już Herodot powiedział, wszystkie choroby powstają z pokarmów, które my spożywamy, więc dla mnie zawsze zdrowie było bardzo ważną czynnością. Mamy tak dużą ilość różnych raków i innych autoimmunologicznych chorób, dlatego że po prostu nasze organizmy nie są dobrze odżywione. I biorąc wszystkie rzeczy do kupy, w pewnym momencie stwierdziłem, że żeby mieć dostęp do dobrej żywności, to chyba muszę sam ją produkować. Więc jak przyszedł taki moment, kiedy dzięki telekomunikacji udało mi się nazbierać troszkę pieniążków i szukałem swojego miejsca, w co by te pieniążki zainwestować, jakoś tak gdzieś na mojej drodze stanęło to rolnictwo, że bazując na tej wiedzy Joela Salatina i zacząć więcej poszukiwać informacji na jego temat, znalazłem jego książki, znalazłem jego filozofię, która ze mną bardzo mocno współgrała. I dzięki temu był to zalążek, na którym zacząłem budować swoją świadomość rolniczą. I to były początki powstawania mojej farmy. Nawet zacząłem szukać ziemi, gdzie mógłbym to zrobić. Niestety nic blisko miejsca naszego zamieszkania obecnego nie było. A nasz dom nawet był zbudowany dla mieszczuchów, a nie dla rolników. W końcu udało mi się natrafić na taki kawałek ziemi, który mi się bardzo spodobał. Decydowaliśmy się kupić 4,2 hektara, to było w dwóch takich złogach. I zacząłem budować, jakby w swoim mózgu, w swojej wyobraźni zacząłem budować obraz tego, co ja chciałbym robić. Narysowałem taki wielki plan w skali 1:500, całej tej mojej farmy, tego terenu, gdzie to zakupiłem. Przywiozłem to do domu na kartkach posklejanych z arkuszy A3, żeby zrobić taki duży arkusz 2x4 metry. I tam rozrysowałem każdy element farmy, jaki mi przyszedł do głowy. W ten sposób powstawał projekt tej naszej farmy. Traktor.
Tak, traktor i to Takie nawet wąskie drogi tutaj. jedzie mój to jest znajomy. przerażające. To jest znajomy? Tak, to jest znajomy pojechał. I w taki sposób wyklowała się powoli moja farma z myślą właśnie taką, że będzie to farma, która będzie miała ogromne nastawienie na współpracę z naturą, a nie przeciwko niej. A twoim zdaniem jest tak, że jest niemożliwe, żeby żyć zdrowie bez mięsny? Moim zdaniem nie. Nasz organizm nie został zaprojektowany, aby żyć zdrowo tylko z warzyw. Nawet jeżeli poczyta się, jaka jest ilość witamin i minerałów, które są w żółtkach czy w podrobach, w takich podrobach jak wątróbka, to żadny owoc, żadne warzywo nie jest nam w stanie tego dostarczyć. Okej, więc każda osoba, która żyje jako wegetarianinem, jest źle poinformowana według Ciebie. Moim zdaniem jest źle poinformowana i nie zna prawdziwej instrukcji obsługi organizmu ludzkiego. I z czasem zauważy, że wyrządza sobie krzywdę. Ale ta mięso ze sklepu, według Ciebie, to też jest złe dla zdrowia. Jest znacznie lepsze niż warzywa, dlatego że w dzisiejszym świecie warzywa, żeby zostać wyhodowane, są używane środki, co nazwali środki ochrony roślin, ale to tak naprawdę jest chemia, która gdzieś tam coś zawsze zabija w przyrodzie. Organizmy zwierząt już to filtrują, także takie jedzenie, które jest pochodzenia zwierzęcego, jest już w jakiś sposób przefiltrowane przez organizmy zwierząt. Natomiast z uwagi na to, że ziemia już jest bardzo mocno zubożona i w ziemi nie ma już tyle minerałów, które mieliśmy kiedyś, więc i to mięso, które pochodzi z konwencjonalnej produkcji, gdzie zwierzęta są odżywiane ciągle w taki sam sposób, powoduje, że nawet to mięso jest po prostu słabszej wartości. Masz stary koparka, tak? Ta ładowarka A po co? do przewożenia naszych Siano? belek siana, tak, i do układania ich w odpowiednim miejscu. Kupiłeś to używany? Tak, oczywiście. To jest niemiecki Atlas. Ma 40 lat. Aha. I jeszcze działa. Najlepsze jest to, że był tani w zakupie i pewnie dzisiaj bym go sprzedał jeszcze drożej niż kupiłem. Tak? No Bo pewnie. inflacja? Bo inflacja i no to jest dobra maszyna, ona jeszcze Nawet jest działa. ze złamaną szybą? No to Nie macie traktor? nie. Po co? Mamy kłada. Jeżeli potrzebuję coś przewieźć z miejsca w miejsce, to mamy albo nawarę, albo kłada. Od biedy złomek ma też tutaj zaczep, bo my go nazywamy złomek. To on tutaj ma zaczep, więc coś tam też możemy nim pociągnąć. Tak naprawdę widzisz, moja farma została tak zaprojektowana, żeby to zwierzęta pracowały, a nie ja. I one chodzą, one pracują, robią co trzeba. Od czasu do czasu my musimy coś dla nich zrobić, więc po to mamy kłada, po to mamy złomka i po to mamy nawarę. U mnie na farmie nie ma przypadkowości. Ja 3 lata projektowałem swoją farmę. Myśmy dokładnie musieli wszystkie aspekty swojej gospodarki przemyśleć i odpowiednio zaprojektować. Gospodarka wodą, gospodarka zwierzętami, to wszystko jest ze sobą logicznie powiązane. Wszyscy mówią o tym, że my musimy wyżywić świat. Przestańmy bredzić, bo nie chodzi o wyżywienie światu, tylko wszystkim producentom chodzi o jedno, o zrobienie biznesu. Bo gdybyśmy chcieli wyżywić świat, to nie wydawalibyśmy na zbrojenia i jedzenie, które byłoby przekazane do Afryki, rzeczywiście tam trafiało, a nie było gdzieś szmuglowane poprzez inne terytoria i gdzieś indziej sprzedawane. Bo my bez problemu wyżywimy o 40% więcej ludności. A skąd to wiem? Bo 40% żywności, która obecnie jest produkowana, jest marnowana. My produkujemy znacznie więcej żywności niż my potrzebujemy. Więc to jest poziom uporządkowania naszej rozmowy. Nie ma problemu z wyżywieniem świata, jest tylko problem z robieniem dobrego biznesu. A każdy producent chciałby zrobić dobry biznes i sprzedawać jak najwięcej. Następną sprawą jest to, że obecnie produkowany pokarm jest pokarmem tak naprawdę bardzo krótkiego spożycia. Jeżeli w dzisiejszym świecie zjemy nadmuchaną bułkę, po 2 godzinach jesteśmy już głodni i zaczynamy szukać, co by tu zjeść. A tu nam rośnie. Tu nam rośnie. Zaczynamy tyć. 80% ludzi na kuli ziemskiej ma problemy z otyłością. Ale gdy zaczynamy jeść żywność funkcjonalną, czyli taką, która przynosi nam warunki prozdrowotne, no to nie ma problemu wtedy z nadmiernym spożyciem, bo spożyliśmy dokładnie tyle, ile potrzebne było do funkcjonalnego zasilenia naszego organizmu.
I w tym momencie się okazuje, że nie potrzebujemy jeść więcej. Jak nie potrzebujemy jeść więcej, nie potrzebujemy więcej produkować, więc produkcja, która się w takich scenariach odbywa, może być wystarczającą produkcją do tego, żebyśmy wyżywili ten świat według tej narracji. Poza tym, jak popatrzysz na moją wioskę, tu jest setki hektarów, a tylko na 18 jest produkcja żywności. Na reszcie to jest produkcja dopłat. Są po prostu pola utrzymywane do tego, żeby pobrać dopłaty, a nie produkować żywności. Boże, tak? Tak, ale one było tylko zasiane po to, żeby zebrać dopłatę i będzie zaorane całość. Już nie Aha. pierwszy raz oni tak robią. Zobacz, jakie ono jest liche. Aha. A tu są trawy. A uważasz, że po prostu to jest marnowane ziemia? To jest marnowanie ziemi, bo ta ziemia nie dostarcza żadnych produktów żywnościowych. Ona dostarcza sposobność na zabranie dopłat. Z mojego punktu widzenia, jak ja to uważam, te dopłaty są przekupstwem ze strony rządu i Unii Europejskiej dla rolników po to, żeby żywność w sklepach była dla ludzi tania. To jest forma przekupstwa, że macie produkować tanio, dlatego dajemy wam te dopłaty, żeby niby zrekompensować wam, rolnikom, niskie koszty produkcji. Z tym, że te dopłaty tak naprawdę nigdy nie są rewaloryzowane. Jeżeli patrzymy na to, że w ostatnim roku inflacja dobiła prawie 20%, to dopłaty nie zwiększyły się o 20%. Czyli ponosimy znacznie wyższe koszty jako rolnicy, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie. Zobacz, do jakich paradoksów w dzisiejszym świecie doszło. Większość ludzi zna swojego proboszcza, większość ludzi zna swojego adwokata, zna swojego lekarza z imienia i nazwiska, ale nie zna swojego rolnika. Dla nich to jedzenie, które kupują w markecie, jest przypadkowe. Oni nie wiedzą, kto je wyprodukował. Ja chcę zmienić ten paradygmat. Ja chcę pokazać historię powstania mojego produktu i nawiązanie tej nici z moim klientem, żeby mój klient rozpoznawał mnie jako jedną z najważniejszych osób u niego w życiu. Osoby, która dba o jego zdrowie i życie. I wtedy będziemy mogli wyżywić świat. Prawidłowo. To jest twoje marzenie. Dokładnie tak. Kiedyś ludzie daleko nie podróżowali, żyli w swoim własnym regionie, tak? I wtedy dla nich najważniejsze było być przygotowanym do tego, żeby przeżyć następny dzień. I dla nich przygotowanie, żeby przeżyć następny dzień, to było mieć odpowiednio zapas jedzenia, wody, schronienia. O to walczyli. Ja wiem, że teraz się świat rozwinął i tak dalej, ale zobacz, w czasie II wojny światowej rąbanka tak zwana, czyli mięso pochodzące od gospodarza, nielegalnie pozyskiwane, bo zabicie świni i wtedy groziła kara śmierci, było dostępne. Wszyscy jedli. Dlatego, że rolnictwo było bardzo rozproszone, mieliśmy bardzo dużo małych rolników i każdy gdzieś tam potrafił przeszmuglować świnie. Teraz w takiej gminie, jak ja mieszkam, jest 3 hodowców świń. Jedna wielka ferma, że jak zacznie się robić tutaj jakiś problem, to wszystko wywiozą. Ja 28 świń i moja koleżanka 9. I teraz jak my mielibyśmy wyżywić całą gminę? No nie ma szans na to. Więc ja nie patrzę na zmiany klimatu globalnie, ja patrzę lokalnie jako możliwość przygotowania do tego, żeby przeżyć następny dzień. Jak ludzie w mieście wyobrażają sobie przeżyć następny dzień, jak nagle zabraknie dostaw do sklepów? Rolnicy ich wtedy nie wykarmią, bo tych rolników nie ma, zostali zniszczeni poprzez system, który obecnie mamy. Ci ludzie nie są przygotowani do tego, żeby przeżyć następny dzień. Oni się przyzwyczaili do tego, że jest łatwo przejść z dnia na dzień, ale ich system myślenia nie jest przygotowany do tego, żeby przeżyć następny dzień, bo niektórzy chcą mieć więcej niż inni. Więc oni żyją w tej fantazji, a Tak. wy żyjesz... W realizmie. Ja żyję w realnym świecie. Realny świat to umieć przeżyć następny dzień. Bóg uczynił ludzi szczęśliwymi. To inni ludzie czynią ludzi nieszczęśliwych. To są zdanie Stanisława Stasica, który to zaobserwował ponad 200 lat temu. Ród ludzki, warto przeczytać sobie tą książkę. Wyobraźmy sobie, że to u mnie tu pole jest polem groszku. Żeby wyhodować groszek, trzeba przynajmniej zrobić 7-8 oprysków. Jeżeli to pole nie jest ogrodzone, to tutaj będą wchodzić dzikie jelenie, dziki, które będą ten oprysk również jadły. One będą po tym chorowały i umierały. Więc już na tym etapie, zanim człowiek zje ten groszek, już na tym etapie ktoś umiera.
z powodu oprysków, które tutaj były zadane. A dzisiaj nawet w ekologii przecież dokonuje się oprysków. Tylko są to środki, które zostały z punktu widzenia do ekologii dopuszczone, ale opryski też są robione. Następnie idziemy do zbiorów, zbieramy groszek, jest zbierany kombajnami, później jest to myte. Do mycia znowu są używane pewne środki chemiczne. I one nie są koniecznie zdrowe. I później na końcowym etapie po transporcie, gdzie to jeszcze dodatkowo dwutlenek węgla czy inne spaliny wchodzą do tego wszystkiego, człowiek to zjada. To w którym momencie on jest zdrowy i ekologiczny, ten człowiek? I ile zwierząt zostało zabitych przez to, że były robione opryski, albo nawet zwykła orka, gdzie były tutaj dżdżownice, gdzie były tutaj myszy i te na przykład myszy zostały zniszczone, zabite w czasie orki. To po prostu w umyśle wegetarian powstała jakaś wewnętrzna bariera, że nie zauważają tego, że sposób produkcji warzyw też powoduje śmierć zwierząt. I to śmierć w męczarniach. Nie oszukujmy się, ale w taki sposób prowadzone są warzywa. Myśmy jak tutaj przyszli na ten teren, tu praktycznie nie było ptactwa. Bo czy ten cały teren byli pryskany wiele Oczywiście, razy? oczywiście, Bo to co- było co normalnie było- konwencjonalnie chowane. Tak? Tam były pastwiska, tu było normalnie pole orne, gdzie gospodarz tutaj siał zboża i normalnie je tutaj zbierał. I później przyszedł Roundup, po tym było roundupowane, żeby nie było chwastów i znowu było to orane, to przecież non-stop było tak robione. I co, i dzisiaj ludzie jedzą warzywa i myślą, że nie jedzą z tym Roundupu, glifosatu? Bardzo mocno są naiwni, naprawdę. Przynajmniej jak ja jem żywność pochodzącą z takiej hodowli, to nawet jeżeli tu kiedyś był Roundup i jakieś tutaj pozostałości glifosatu są, to pierw wyfiltrował to organizm tego mojego zwierzęcia, którego ja zjadłem. Także wegetarianizm, przestajmy się oszukiwać, naprawdę. Popatrz na Szwajcarów. Naród, który rozmawia w 4 różnych językach, pochodzi z 4 różnych miejsc, a jednak potrafili stworzyć swoją enklawę narodową, rozmawiając w różnych językach. Ale mieli jedną wspólną cechę jako Szwajcarzy. To jest żywność pochodzenia pastwiskowego. W Szwajcarii nie było pól uprawnych, tak jak jest u nas. Były pastwiska, na których mogli hodować bydło mleczne, produkować sery i mieć olbrzymie ilości stad kur. Odżywiali się żółtkami, odżywiali się tłuszczem z mleka, śmietaną i ten naród był mądry i jest mądry. To jest powód, na którego my powinniśmy patrzeć na Szwajcarów jako na pierwowzór. A czy uważasz, że Polska jest mądry naród? Kiedyś była, teraz ma dużo do zrobienia przed sobą. Jeżeli poczyta się historyczne książki, czy to Długosza, Kadłubka, czy Bogu chwały, to wszystko byli przecież księża i biskupi, to dowiemy się na przykład, że za króla naszego wielkiego Kazimierza Polska była najbardziej bogatym narodem w całej Europie. To z Polakami, z naszymi księżątami, naszymi księciami inne rody chciały się koligacić. Ale dlaczego to się stało? Nasz król Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, bo oni murowali wtedy olbrzymie ilości zamków, domów i do spajania tego betonu używali białek z jajek i zostawały im żółtka. I te żółtka praktycznie rozdawali ludziom. I ludzie jedli żółtka i zapijali gęstą śmietaną, bo on też zrezygnował z uprawy zboża i poszli na hodowlę. Mieli olbrzymie ilości kur, stad kur, olbrzymie ilości żółtek i olbrzymie ilości śmietany. I nasz naród, tak odżywiany, zaczął być mądry. Na tyle mądry, że król Kazimierz Wielki miał największy skarbiec złota ze wszystkich narodów wtedy bytujących w Europie. Już myśmy raz jako Polacy to zrobili. Naprawdę. Trzeba tylko poczytać historię. To, co mnie jest ciekawe, jest, że mówisz tyle rzeczy i masz taką pewność, że masz rację. Bo ja to sobie na sobie sprawdziłem. Na sobie, jak ja zacząłem funkcjonować, jak ja się zacząłem odżywiać w taki sposób. Okej, co robimy teraz? Idziemy dać... To jest elektryczny, tak? Idziemy dać krówkom jeść. Okej. Słuchaj, ja miałem taką sytuację, że miałem przepuchlinę u siebie tutaj i nie mogłem się schylać.
Ja miałem problem, żeby zawiązać sznurowadło tutaj, nie mogłem się schylić. A ja teraz przysiady, wszystko robię, bez żadnej operacji mi się wszystko naprawiło. Kiedy zaczynałeś to wszystko, tu było pole, ale było więcej drzew, tak? Było więcej drzew i roślinność była zielona, tylko była taka. To jest sit polny, to jest chwast, którego żadne zwierzęta praktycznie nie chcą jeść. I jak ja to kupywałem, to wyglądało tak pięknie zielono. Ja się cieszyłem, że ja miałem tyle tutaj paszy, że mógłbym te zwierzęta spokojnie wykarmić. Po czym się okazało, że paszą jedyną jest ten sit tutaj porastający i moje zwierzęta wyły, bo nie było dla nich jedzenia. I to mnie zmuszyło do jeszcze większej nauki i poszukiwania rozwiązań, co ja z tą ziemią mogę zrobić. W tej chwili już się sit wycofuje, mamy olbrzymie ilości koniczyny, mamy bardzo fajną trawkę, ale to wszystko jest dzięki zasadom i procesom, które żeśmy wdrożyli u nas na tej farmie. Poprzez odpowiednią migrację naszych zwierząt na tych polach dokonaliśmy konwersji, że zamiast situ pojawiła się, no zobaczcie ile to jest koniczyny, pojawiła się koniczyna, pojawiły się trawy, pojawiła się całkiem różnorodna ruń pastwiskowa, a nie tylko sit polny. No i to uważam za naszą wielką zasługę, bo to się udało zrobić bez żadnych chemikaliów, tylko ruchem zwierząt po naszej farmie. Na początku to było tak ciężko, żeby je tu wykarmić, a miałem tylko 20 sztuk, że ja rano, o 4 rano wstawałem i jechałem na lokalną giełdę warzywną i zbierałem tam odpadki. A to liście z kalafiora, a to jakieś resztki marchewki, która się nie sprzedała, różne takie rzeczy. Ja to przywoziłem tutaj i karmiłem te moje angusy, bo nie było po prostu dla nich innego jedzenia. I dopiero z czasem udało mi się te pola wyprowadzić na tyle, że one w sezonie wegetacyjnym były wystarczające do tego, żeby te moje zwierzęta karmić. Ale na początku to była masakra. Wiesz, to było, my na początku mieliśmy 15 hektarów i nie mogliśmy 20 zwierząt wykarmić. Tak to było ubogo. I no idą za nami, bo one czekają, aż dostaną jeść. Pięknie się rozwinęły i one tu tą drogą dojdą do pastwiska, na którym my im damy kwaterę. To wszystko jest podzielone w różnych częściach Tak. pastwisko. I one tutaj teraz do tej części nie mają dostępu, bo Na 40 dni? na czy coś takiego? 45 dni. Ale bo kiedy było ostatni raz to wszystko było zjedzone? One zeszły stąd około tygodnia temu, czyli tydzień temu tu jeszcze były i teraz stąd zeszły. Tutaj to pole się regeneruje, to znaczy, że trawa odrasta, dlatego że tutaj zwierząt ich nie ma, bo gdyby zwierzęta były, to one by non-stop je przygryzały. Trawa po zgryzieniu przez zwierzęta przez 3 dni dostaje szoku, nie wie co się z nią stało, po czym na 3. dzień zaczyna odbudowywać swój liść i zaczyna odrastać. I gdybym ja nie zabrał tych zwierząt z tego obszaru, to po tym 3. dniu zwierzęta znowu by tu przychodziły i przygryzały. Każdy nowy odrost one by przygryzały. A gdyby przygryzały ten odrost, to trawa by w końcu nie odrosła. Są głodni. No, jeszcze nie są takie głodne bardzo, dlatego że widzisz taki ten trójkącik tutaj? To jest, widzisz go? O tutaj jest taki się u zwierząt taki trójkącik jakby ten. To się nazywa, widzisz, tu jest dość mocno zapadnięty, ta sztuka jest głodna. Taki jest tutaj, oznacza się. To jest tak zwany trójkąt głodu. Jeżeli brzuch jest tam mocno zapadnięty, wklęsły, to znaczy, że żwacz u tych zwierząt już jest pusty i one są głodne. I one muszą zjeść, żeby ten żwacz zapełnić. Dlatego one jeszcze aż takie mocno głodne nie są, choć już odczuwają, że ten żwacz już powoli się robi pusty i warto byłoby tam jakieś biomasy nadrzucić. Dlatego idziemy teraz na pastwisko, damy im kwaterę, one sobie zjedzą, będą stały tutaj tak długo, aż się najedzą, a później prawdopodobnie albo wrócą sobie pod wiatkę, albo przyjdą tutaj pod te drzewa i się tutaj położą na ziemi, bo tu jest bardzo fajny cień. Ale one mają to do własnego wyboru. Ja ich do tego nie zmuszam. Robią to, co chcą. Niech Bongo sobie przejdzie.
No, stój. Stój. Teraz my przewazimy. Stój. Bo to jest prąd. Do tej obsługi tutaj tego tutaj pola. Aha, i wyłączyłeś, tak? Tak. Bo będziemy przesunąć, ale oczywiście te zwierząt nie wiedzą o tym. Nie wiedzą i cały czas stoją w tym miejscu, w którym ten... Oni respektują, mimo Tak. tego, że jest wyłączony. Dokładnie tak. Takie trochę oszukujemy. One myślą, że tam jest prąd cały czas. A kiedy oni robią kupy na polu, po prostu zostaje. No, to jest najlepsze, co... Wiesz, jak to nazywają? Czarne złoto. To jest najlepsze, co może nie być. wysycha po prostu? Po pewnym czasie wyschnie, ale to nie jest jakiś problem, bo przyroda w końcu, na przykład jak przyjdzie zima, przyjdzie woda, przyjdzie śnieg, to pod tym śniegiem cały czas będą zachodzić procesy dekompozycyjne i te wszystkie kupy ich się rozłożą, a to jest najlepszy nawóz, jaki my możemy tym polom dostarczyć. Ale biegają. No, cieszą się już, wiedzą, że za chwilkę dostaną już super jedzonko. Nie mogą się doczekać. Jest tylko jeden byk. Byk stada, tak, jest duży jeden byk. Ma swój harem, to jest tak zwane u nas krycie haremowe. Jest 29 krów i jeden byk. A jak się nazywa ten byk? Bongo. Poprzedni nasz byk nazywał się Naboki. Też wymyśliły takie imię. I teraz zobacz, byliśmy wczoraj, była piękna, zielona trawka i będziesz mógł zobaczyć, jak one to wyjadły. Tak, bo Tam, gdzie byliśmy były- tutaj wczoraj oczywiście i to wszystko jest... Zobacz, jak nie wyjadły. Tylko są kilka fragmenty. Tak, To znaczy, że oni byli najedzone po prostu. tak, nie wyjadły tego do końca, ale one jeszcze tu wrócą sobie. Także To wszystko jest kalkulowane, kiedy chodzi o ilości trawy, który jest potrzebny dziennie, w ograniczonym miejscu, więc oni robią taki intensywny stres, tak? dla trawy, tak. Dobra, wpuszczamy je. No idźcie sobie, idźcie. Zawsze, jeżeli wpuszczam ich z tamtej strony, to wpierw przychodzą tu. A jeżeli wpuściłbym w tej strony, to zawsze idą na przeciwną stronę, z jakiegoś powodu. Zawsze chcą iść na przeciwną stronę, ale później będą chodzić po wszystkich częściach i wszędzie wyjadać. Dzisiaj jest pochmurny dzień, nie ma takiego mocno otwartego słońca, to myślę, że za 2-3 godziny będą tutaj to sobie spożywać, a później pójdą na odpoczynek. Całe gospodarstwo działa Na panele słoneczne, tutaj nie ma prądu. Macie baterię. Baterie, tak, mamy panele słoneczne, mamy baterie i agregat do tego, żeby uruchomić dojarki, ale tak, całość tak naprawdę działa na energii słońca. Pewnie jesteś świadomi, że dużo osób w ten świat ekologia uważają, że krowy są najbardziej szkodliwe zwierząt dla środowiska, bo oni potrzebują dużo zasobów. Oni emitują metan, który jest 80 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla, kiedy chodzi o klimat i atmosferę. Tak? I no, po prostu wymagają dużo wody, dużo teren i nasze organizmie, oni mówią, że po prostu nie potrzebujemy tyle wołowina w naszym systemie i dla planeta taki typu pastwisko może być dużo lepiej, kiedy chodzi o klimat, jeżeli zamiast pole może być las, albo może być nowy, dziki miejsce dla natury, żeby działać sama
Ich argument jest to, że jest za dużo teren dla za mało pozytywny efekt. I oczywiście, kiedy mamy suszy i ekstremalne warunki pogodowe i tak dalej, może ten strategia rolnictwa regeneratywne może nie działa aż tak super. Jakie jest twoje zdanie na to wszystko? Ja nie mam zdania. Ja mam wiedzę. A wszystko to, co ty powiedziałeś, to jest opinia nie poparta w ogóle wiedzą. I mogę to doskonale udowodnić. Jaka jest wiedza, jeżeli chodzi o te zwierzęta? Te zwierzęta są zbawieniem dla naszej planety. A wiesz dlaczego? Dlatego, że najbardziej efektywnym ekosystemem, jaki mamy na tej kuli ziemskiej, jest pastwisko. Pastwisko dobrze zarządzane, pastwisko, które odrasta. Dlatego, że proces odrostu trawy wygląda w taki sposób, że trawa po zgryzeniu przez 3 dni zachowuje się w stanie takim szoku, po czym, żeby odzyskać troszkę energii, żeby wyprodukować liść, odrzuca część swojego korzenia. Odrzuca, to znaczy, że wysysa z niego energię, a ten korzeń jakby umiera, obumiera. W ten sposób my na głębsze pokłady gleby przekazujemy CO2, bo ten korzeń tam właśnie zbudowany był z węgla, który został pozyskany z atmosfery. To się nazywa proces sekwestracji dwutlenku węgla w glebie. Czyli za pomocą tych zwierząt i odpowiednio prowadzonych procesów na pastwisko wkładamy dwutlenek węgla z powrotem tam, gdzie on powinien być, czyli do gleby. Nie ma innego taniego mechanizmu. To jest najtańszy mechanizm, a przy tym jeszcze dodatkowo produkujemy najlepszą wołowinę. Wołowinę typu grass-fed, która najlepiej potrafi odżywić nasz organizm ludzki, oprócz świń. Jeżeli trawa jest przygryziona przez zwierzęta, następuje odrzucenie korzenia i następuje budowa warstwy próchniczej, a tym samym sekwestracja węgla w glebie. Proste. Ten mechanizm jest bardzo prosty. Taki czołg pali ponad chyba około 1000 litrów diesla na 1000 kilometrów. To jest zanieczyszczenie środowiska. Spalający czołg benzynę czy spalający czołg ropę naftową. Ale nie te zwierzątka. Porównaj sobie te zwierzątka chodzące po pastwisku, które zjadają trawę i które sekwestrują dwutlenek węgla do ziemi i czołg, który miałby po tym przejechać i wszystko zniszczyć. Poszukajmy niebezpieczeństwa i zagrożenia tam, gdzie ono rzeczywiście jest, a nie tam, gdzie narracja nam to podpowiada. Kiedy chodzi o rolnictwo konwencjonalne i jak te krowy są utrzymane w jednym miejscu, nie mają wolności, czy uważasz, że to jest szkodliwe dla środowiska? Bo musimy im dać taki paszę. To jest tak jak z wodą. Wodę możemy uznawać, że jest niezbędna do życia człowieka. Ale woda potrafi też zabić w czasie powodzi, w czasie utonięcia. Czy jednocześnie będziemy nazywać wodę, że jest zła i dobra? To wszystko zależy od punktu naszego widzenia i od punktu, do którego się odnosimy. Ale wszystko w nadmiarze może prowadzić do złych stanów. Tak samo zwierzęta. Jeżeli zwierzęta są nagromadzone na małej przestrzeni, w zamkniętych farmach, mogą nieść ze sobą też zagrożenie. Ale to jest dokładnie to samo, co się dzieje z nagromadzoną wodą na krótkim obszarze. Jeżeli pęknie nam tama, za którą jest nagromadzone wielkie ilości wody, mamy problem, mamy sytuację kryzysową. Tak samo jest ze zwierzętami. W dzisiejszym systemie, zamiast wypuścić je na takie pastwisko, jak ja to robię, trzymając je na małej przestrzeni, one pewne zagrożenia dla przyrody będą niosły. Ja się z tym zgadzam. Musimy rozgraniczyć. Nie mówić, że wszystko jest złe, wszystka woda jest zła, bo dzięki wodzie żyjemy. I tak samo dzięki tym krówkom, w sposobie, który ja hoduję, my potrafimy też żyć. Jak długo jest ten sezon dla trawy? U mnie jest od końca kwietnia do końca listopada, 7 miesięcy. I cały czas jedzą tylko trawę. Trawę. A co się stało, kiedy jest ogromny suszy i nie ma świeżej trawy dla nich? Jeżeli nie mam trawy, zabezpieczony przeważnie jestem tym, że mam nazbierane siano. I u mnie tam, widzisz, leżą bele siana, stoją. To jest w razie czego moja rezerwa do tego, że gdybym nie miał możliwości karmienia ich na takich pastwiskach, albo na przykład byłby okres suszy, to muszę przeczekać do tego, żeby przyszła woda,
korzystam wtedy tego siana, ale to jest też siano naturalnie pozyskane, siano, które jest dobrym pożywieniem i siano, które dokładnie też w taki sposób działa, że roślina, która została skoszona A skąd jest ten siano? lokalnie, pozyskiwane jest tutaj lokalnie w odległości 3-4 km od mojej farmy. Okej, ale ten argument tej ekolodzy jest tak, że żeby utrzymać to gospodarstwo, potrzebujesz te wszystkie, cały teren, tak? A 5 miesięcznie w roku potrzebujesz więcej teren, gdzie uprawiają siano, żeby uzupełniać ich dietę. Więc te krowy to nie jest tak, że jedzą tylko to, co jest tutaj na gospodarstwie. Oni jedzą wiele więcej rzeczy i zasobów od innych miejsc. Chodzi o to, że ten ilości teren, który jest wymagany, aby hodować te zwierząt, jest tak ogromny. Następuje wymiana. Przyjeżdża tutaj do mnie siano, ale moje zwierzęta też częściowo to siano przekształcają na obornik, który wraca na tamto miejsce i zasila swoim obornikiem tamto miejsce, więc mamy taki układ zamknięty tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że my tylko grabimy. W konwencjonalnym gospodarstwie to jest gospodarka grabieżca, ale my tutaj w gospodarstwie regeneratywnym staramy się ogarnąć całością naszą tą gospodarkę. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na produkcję warzyw, jeżeli przywozimy sałatę z Holandii do Polski, to tak naprawdę przywozimy 96% wody, bo to jedzenie tam nie jest skoncentrowane. Natomiast tutaj produkujemy w naturalnych warunkach żywność jako wołowinę, to jest jedzenie skoncentrowane o długim okresie przydatności do spożycia. I nie jesteśmy narażeni na to, że będziemy je wyrzucać. Przecież nawet obecnie są takie czasy, że 40% żywności, czy tej pokarmu, który my obecnie produkujemy, jest wyrzucana, jest marnotrawiona. A przy takim sposobie nikt nie będzie przecież wyrzucał dobrej wołowiny. Bo ją można spożyć, jak nie teraz, zrobić steka za 2-3 tygodnie. Ja tymi zwierzętami mogę przy dobrym roku nawet 4 razy wejść na to pole. 4 razy je będę użytkował. A jak zasiejemy zboże, to użytkujemy tylko raz. I więcej nic. No bo zboże zasiejemy na przykład ozimę w październiku i w sierpniu zbierzemy to zboże, czy tam w lipcu, potem pole odpoczywa, żeby w październiku znowu być zasianym na przykład. Czyli raz tylko użytkujemy, a ja to pole użytkuję 4 razy. Dodatkowo dbając, żeby to pole się u mnie wzbogacało. A przy zbożach my tylko wyciągamy z tego pola, nic nie dając praktycznie w zamian. Bo ta kupa to jest atrakcyjny dla muchy. Tak, ale co jest najważniejsze w tej kupie, na co mało ludzi zwraca uwagi, to jest to, że w tej kupie zwierzę, jak zrzuca tą kupę, zrzuca również całe życie biologiczne, które jest w jej układzie trawiennym, czyli wszystkie bakterie, grzyby dekompozycujące, które mają za zadanie rozkładanie tej biomasy, którą one jedzą. I później to wszystko trafia do ziemi i tam też żyje. Tam zasilać zaczyna tą glebę w życie biologiczne. Przy korzeniu, jak mamy roślinę, przy korzeniu znajduje się ryzosfera, czyli ten taki market, gdzie życie glebowe zaczyna się wymieniać z rośliną dobrami. Roślina potrzebuje minerały, a grzyby potrzebują na przykład cukry. Więc roślina produkuje w ciągu dnia cukry, zrzuca je do korzenia, żeby się wymienić z mikoryzą czy z innymi żyjątkami. Tam jest targ, a ten targ dobrze może działać, jeżeli ziemia zasilona jest w życie biologiczne. A jednym ze sposobów zasilenia w życie biologiczne jest po prostu przetrzymywanie przeżuwaczy na pastwisku, bo to one przyprowadzają tutaj to życie biologiczne. To jest bardzo fajny wykład pana Waltera Jene, takiego Australijczyka, gdzie oni zaobserwowali, że żeby naprawić klimat i pustynnienie w Australii, należy wypuścić zwierzęta na pastwiska. I oni to u siebie zrobili. I warto posłuchać inne nacje, jakie są ich obserwacje. I oni zauważyli, że bydło, chodząc po pastwisku, szczególnie w rano, wzburza rosę. Ta rosa zaczyna odparowywać, unosi się do góry, po czym się skrapla i mamy opad deszczu. W momencie, kiedy większość tych zwierząt jest zamkniętych, to taki proces nie następuje. Nie ma skąd brać tej wilgoci, bo ona zostaje tutaj przy ziemi. Jednym z lekarstw na to, żeby zacząć odpowiednio prowadzić nasze życie na tym globie, jest wypuszczenie zwierząt z uwięzienia.
i utrzymywanie ich na takich pastwiskach jak moje. Zobacz, nawet jeżeli to jest bardzo gorący dzień, od kilku dni było bardzo gorąco i ta zewnętrzna warstwa jest sucha, ale jeżeli się w nią wgryziemy, to zobacz, tu pod spodem jest wilgoć. To cały czas trzyma wilgoć, to się ciągle rozkłada. Zobacz, jaka tu jest poziom próchnicy pod spodem. To wszystko się będzie rozkładało w czasie następnej zimy, kiedy będzie bardziej wilgotno, to się wszystko rozłoży i to spowoduje zasilenie tej biopróchnicy, którą ja tutaj po prostu tak potrzebuję. Zobacz, jaką ja mam tu warstwę. To się wszystko będzie rozkładać, to trzyma wilgoć. Próchnica ma tą funkcję, że potrafi związać wodę 1:4, czyli 1 gram takiej próchnicy zwiąże mi 4 gramy wody i mi ją zatrzyma. Co my tutaj robimy, to szanujemy wodę i jak woda nam spadnie w postaci deszczu, my nie chcemy, żeby ona natychmiastowo odpłynęła do Bałtyku. Ona ma zostać u nas tutaj, a ona tylko zostanie, jak będziemy mieli ziemię bogatą w próchnicę. I to jest ta bogatość próchnicy, którą my tutaj robimy. Buduje poziom biomasy, która mi to wszystko będzie tutaj zasilać, bo to nie tylko zasilać będzie wodę, ale wszystkie niezbędne minerały, które na tej glebie będą. Bez obecności zwierząt będzie piasek i to dokładnie możemy zobaczyć w miejscu, gdzie moje zwierzęta nie chodzą, czyli tam, gdzie mamy główną farmę, naszą siedzibę. I zobacz, tutaj zwierzęta nie chodzą. Zobacz, jaki tu jest piach. Ale Tu. tak to wyglądał, kiedy kupiliście ten teren? Cały ten teren tutaj, najbliższy tak w promieniu gdzieś jakichś 80 metrów, to był taki piach jak tutaj. I zobacz, tam zaczęły chodzić zwierzęta i jak się zmieniła pastwisko. Bo one ciągle zasilały swoimi odchodami, swoją bytnością, zasilały to pastwisko i tam zaczęło rosnąć. Zobacz, nawet prosta mechanika. Spada deszcz. Jeżeli nie mamy chłonnej gleby, która ten deszcz przyjmie, to ten deszcz spływa rowami melioracyjnymi i się od nas oddala. Zgadza się. Płynie sobie do morza. I teraz, jeżeli te ziemie są wysuszone, nie ma tutaj lokalnego odparowywania, to skąd ma się wziąć ten deszcz? Jeżeli gleba jest zbita, nie ma próchnicy, nie ma kanałów, którymi ta woda może spenetrować na znacznie większe głębokości, to woda spływa powierzchniowo. I woda spadła w Lubuskim, a po 2 dniach jest nad Bałtykiem, bo ona odpływa, bo nie mamy jej jak zatrzymać. Bo nie ma zrobionej melioracji porządnie, nie ma sterowania melioracjami. A w momencie, kiedy tak jak ja dbam o ziemię i ja mam poziom próchnicy 5,3%, to znaczy, że jeżeli mam powiedzmy tonę gleby, to 50 kg to jest sama próchnica. I wiązanie 1:4 się okaże, że 1 tona gleby potrafi zatrzymać 200 litrów wody. To jest ogromna ilość wody, którą ja tu mogę zatrzymać. Ale gdyby jak nie ma tej próchnicy, to ta woda odpływa. Tak. A jak odpływa, to nie ma co tu odparować. Jak nie ma co odparować, to nie ma co tu spaść. To jest główny mechanizm powstawania w suszy. Uboga gleba. Jak są zrobione żniwa, zaraz gleba jest orana. Jak gleba jest orana, odwrócona, to nawet te resztki wilgoci, które tam były, zaczynają też również odparowywać. Ale pojawia się powierzchnia taka, która absorbuje promienie słoneczne. Bo ziemia jest czarna, ciemna, piasek jest ciemny, słońce zaczyna palić i ziemia zaczyna absorbować, zaczyna się bardziej nagrzewać. Więc jeszcze bardziej odparowuje tą wodę. I mamy coraz bardziej pustynnienie terenu. To są proste mechanizmy. Mieliśmy suszę 3 lata z rzędu. Ostatni rok był najgorszy i to był pierwszy rok, kiedy ja musiałem latem puścić moje zwierzęta na siano, bo nie miałem po prostu tej wody, nie padało przez 146 dni. 146 dni nie było opadu deszczu, to naprawdę jest susza. Praktycznie cały sezon wegetacyjny mieliśmy suchy. Przyszła w końcu woda w połowie września i moja farma zrobiła się zieloniutka. Było tak pięknie zielono, no i wtedy zaczęła to życie biologiczne przywracać. I takie, no ja jestem przygotowany na takie ewentualność po to, że mam to siano zgromadzone i po to, że mam możliwość karmienia zwierzętami, ale susza tak naprawdę to jest rezultat naszej gospodarki, bo jeżeli mamy ubogie gleby, nie ma tam próchnicy, nie ma możliwości przechowania wody, to susza jest tylko rezultatem. Ile balot siano wykorzystujecie co roku? Około 500. No ale mamy dużo zwierząt do wykarmienia, bo z tych balotów są karmione i świnie,
i kozy, owce, króliki, no i angusy, i krowy mleczne. Także to jest naprawdę duża ilość zwierząt, które z tych 500 balotów żyje. Więc oni po prostu będą jeść przez 2-3 godziny. Tak. Zostawmy ich i oni wracają do domu. One kiedy sobie wrócą, mają... kiedy będą chciały. Tak. Aha. A twoja filozofia jest tak, że oni żyją szczęśliwie cały czas, a potem ostatni dzień może nie tak bardzo. Nie tak bardzo. Całe szczęśliwe życie i tylko jeden zły moment. I najbardziej chciałbym, żeby ten zły moment był tutaj w stadzie, na farmie, na której one się wychowały. Niezauważalny do nich moment, na przykład odstrzał z karabinu z pewnej odległości, żeby one nie wiedziały, że ten zły moment do nich nadchodzi. To jest idealna sytuacja, jaką ja bym chciał, żeby moje zwierzęta składały ofiarę. Ale Naprawdę. w Polsce nie mamy takiego prawa. Mamy, tylko nie jest stosowane. Ja mam nawet uprawnienia zrobione w Niemczech, mam uprawnienia uboju pastwiskowego. Byłem na specjalnym kursie w Niemczech w 2022 roku, na tygodniowym kursie, gdzie zrobiłem uprawnienia do uboju pastwiskowego bydła. Tylko że w Polsce jest takie lobby, które przeszkadza coś takiego robić. Głównie chodzi tutaj problem z weterynarią. W ramach gospodarstwa można pozyskać zwierzęta w ramach uboju pastwisk, tak zwanego pastwiskowego, do sprzedaży. Nie tylko na własne cele spożywcze, ale do sprzedaży. I tak można, jeżeli chodzi o bydło, to można 3 sztuki dziennie w ramach takiego uboju pozyskać. Żeby zrobić taki ubój, musi być zwierzę zdrowe. Przed ubojem musi przyjechać urzędowy lekarz weterynarii, zatwierdzić takie zwierzę do uboju. Musi być osoba, która ma odpowiednie uprawnienia do takiego uboju i musi być podpisana, powiedzmy, umowa na to, że ubojnia po procesie takiego uboju, wykrwawiania na pastwisku takie zwierzę przyjmie do dalszego procesowania. No i u nas w Polsce z tych 3 rzeczy największy problem jest z weterynarią. Mój przyjaciel miał takiego byka i napisaliśmy podanie do weterynarii o to, żebyśmy mogli dokonać takiego uboju pastwiskowego. No i zaczęło się wymienianie pismami. A że oni zażądali dowodu na to, że zwierzęta są naprawdę dobrze wykrwawiane. Różne takie dodatkowe były rzeczy i mój kolega po prostu stracił cierpliwość, nie mógł dłużej czekać i tego byka zawiózł po prostu do ubojni. Ja w tej chwili czekam, aż mój byk urośnie. Może to będzie listopad, może to będzie marzec przyszłego roku, ale ja będę chciał z tych uprawnień skorzystać. A w tej chwili w Niemczech jest ponad 1800 rolników, którzy dokonują uboju pastwiskowego swoich zwierząt. W gospodarstwie bezstresowym, gdzie zwierzę się nie męczy. I to jest kierunek, który Niemcy nam wyznaczyli i którym my powinniśmy też iść. Szwajcarzy w swojej mądrości zaobserwowali, że prawo Unii Europejskiej było tak dobre, że je u siebie też zrobili, mimo tego, że nie należą do Unii Europejskiej. Ale wiedzieli, że taki sposób pozyskiwania wołowiny jest najlepszym sposobem, bezstresowym dla zwierzęcia. Według Ciebie, dlaczego nie mamy więcej gospodarstw w Polsce, którzy działają w ten sposób? To jest bardzo proste. Wiesz, dlaczego ich nie ma? Dlatego, że to jest typ gospodarstwa, że pierw musisz uwierzyć albo wiedzieć te procesy, a dopiero później zobaczysz efekty. W większości ludzie się boją i większość ludzi pierw chce zobaczyć efekt, a dopiero później w to uwierzyć. Mówią, uwierzę jak zobaczę. Ja pierw uwierzyłem, bazując na wiedzy. Ja wiedziałem, że ten system będzie działał, zaimplementowałem go i teraz widzę tego efekty. Większość ludzi boi się podjąć ryzyko. One stoją w takiej grupie, żeby zabezpieczać się przed muchami. I muchy tylko atakują z zewnątrz i co jakiś czas one, stojąc w tej grupie, obsypują się ziemią. Ta ziemia jest wilgotna, bo tu jest rów melioracyjny, gdzie normalnie płynie woda i one co jakiś czas zmieniają pozycję w tej grupie i wtedy muchy, nie wszystkie naraz zwierzęta atakują. I w taki sposób one się chłodzą, leżąc po prostu na tej ziemi, czy sobie tutaj stojąc i przeżuwają. One się najadły, wypełniły swoje żwacze i teraz przeżuwają tą całą treść, którą one pobrały z pastwiska. A oni się boją mnie. No trochę się boją. Miały tutaj taki spokojny czas i przyszedłeś tutaj im przeszkadzać. No, przepraszam. Brunek, chodź tutaj. Chodź do mnie. Wiesz, jaka jest różnica teraz, a wcześniej jak żeśmy przyszli? Posłuchaj. One w ogóle nie muczą. A wiesz, dlaczego nie muczą? Są syty? Są syte. Syty, czyli najedzone. I zobacz,
One mają w tej chwili ten trójkąt głodu, jeżeli popatrzysz, on jest wypchany, one są napchane, przeżuwają sobie i to jest dla nich chill out. To jest strefa chill outu u nich. A jak długo oni będą tu? A to jak są, ja nie wiem, Aha. to one Bo decydują. potem będą Wrócą czekać? sobie na pastwisko albo pójdą napić się wody. Możemy zresztą iść zobaczyć, czy one mają wody nalane. Mają wody. Tu jest dla nich woda, cały czas pilnuję, żeby moje angusy miały dostęp do tej wody. My wiemy, ile mniej więcej one piją i tak jak widziałaś, one są tam, a te zbiorniki jeszcze były w połowie pełne, także one jeszcze miały tutaj dostateczną ilość wody. Takich zbiorników jest 4, tu jest zbiornik specjalnie dla cielaków, żeby cielaki, które są niższe, też mogły się napić wody, więc tutaj jest dla cielaków, tam jest dla krów. Mają tą świeżą wodę. Wiatka jest taka, żeby dać im cień. Po prostu miejsce zacienienia. Najgorszy jest moment po odwiezieniu, kiedy matki przychodzą i krzyczą, śpiewają za swoimi maluchami. To jest taki u nas smutny okres na farmie, że wiemy, że one tęsknią za swoimi maluchami, że to jest ten okres, kiedy są rozdzielone, no ale nie da się tego inaczej zrobić. I jest to dla nas przykry okres. Tak. Emocjonalnie to na nas wpływa, że zostały matki oddzielone od swoich dzieci. Ale z drugiej strony mam tą świadomość, że te dzieci trafiły w dobre ręce, w dobrą farmę, w dobre gospodarstwo. I tak jak przemija ból matek po stracie tych dzieci, tak i u nas przemijają te emocje i przechodzimy nad tym do dnia powszedniego. Czas leczy rany. A oni są sprzedane, kiedy mają 6 miesięcy, powiedziałeś? 7-8. Staramy się, żeby było 7-8 miesięcy razem z matką. Bo to jest ten moment, kiedy jest najbardziej opłacalny, żeby im sprzedać? Nie. To jest taki moment, kiedy w naturze, naturalnie matka odsadza swojego dziecka. 8 miesięcy to jest taki okres, gdzie matka mówi: słuchaj, wychowałam cię, czas pójść swoimi drogami. I cielak wtedy musi po prostu zacząć żyć swoim nowym życiem. Owszem, jeżeli one są odsadzone na farmie, to za sobą nie tęsknią, ale jak my zabieramy, no to wiadomo, że tęsknią za swoją obecnością i tak dalej. Ale te 8 miesięcy to jest taki okres, kiedy w naturze następuje odseparowanie, kiedy ten cielak nie jest już dzieckiem, a staje się takim nastolatkiem. Więc są ciężkie momenty, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o moją pracę, to 95% naszego czasu daje nam to satysfakcję. Jest 5% czasu, kiedy czujemy jakiś tam smutek lub pewne jakieś emocje, no ale to jest tylko 5% i czas leczy rany i szybko przechodzimy nad tym do porządku dziennego swojego, tak? Do rytmu naszego życia. No to chyba jest bardzo fajnie, 95,5%. Tak? A poza tym to, co robimy, no naprawdę robi nas szczęśliwych i zadowolonych z siebie. Więc jeżeli zmienimy ten paradygmat i zaczniemy produkować żywność funkcjonalną, która nas dobrze odżywia, która utrzymuje nas w pełnej energii, zasila odpowiednio nasz umysł, to okaże się, że taki kraj jak Polska potrafiłby wyżywić nie 30 milionów ludzi, a 100 milionów ludzi. To, co ja bym chciał, to chciałbym, żeby świadomość wśród ludzi, którzy są naszymi klientami, bardziej rosła, bo to wtedy ludzie będą wymuszać na rolnikach zmiany ich profilu. To nie da się inaczej zrobić. To klienci muszą wymusić, że chcą kupić odpowiedniej jakości produkt od rolnika, którego będą znali z imienia i nazwiska. I wtedy rolnicy samoistnie zaczną powiększać swoje stada, będą myśleć w kierunku nie tylko, żeby produkować jak najwięcej, ale zaczną myśleć, żeby produkować jak najlepiej. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o rolnictwie w Polsce, za granicy, wszędzie, gdzie oni pozwalają mnie, bo to są moje przygody. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o twoje działania. Więcej informacji na pewno znajdziecie na naszych social mediach, na kanale YouTube Lubuskie Angusowo. Znajdziecie to na naszym Instagramie, czy też na naszej stronie facebookowej Lubuskie Angusowo. Wszędzie tam, gdzie tylko wpiszecie Lubuskie Angusowo, na pewno to pod tym hasłem znajdziecie bardzo dużo informacji. Możecie się skontaktować z nami na numer telefonu 692 128 152. Tam będziecie mogli zamówić produkty z naszej farmy. Przynajmniej
w moim przypadku będziecie wiedzieć, jak nazywa się wasz rolnik i od kogo dokładnie pochodzą wasze produkty żywnościowe. Okej, dzięki Tomek. Będę wracał i będziemy kontynuować tą dyskusję. Jesteś mile zawsze widziany w naszych progach. Serdecznie cię zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.